Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym, przedostatnim, przed wielkimi zapowiedziami Dragon Ballowymi odcinku Koku. Jest to cisza przed burzą, można powiedzieć, więc jeszcze nie będę was pytał o wasze ostateczne przewidywania na temat tego, co zostanie zapowiedziane 25. U nas to będzie w nocy, z tego co pamiętam, z soboty na niedzielę, czyli z 24 na 25. Jeszcze nie będę was pytał o wasze finałowe predykcje, ale niedługo myślę, że zrobimy sobie taką małą zabawę, bo dużo osób ma swoje przewidywania, nawet w komentarzach tutaj piszecie o różnych rzeczach, odnośnie tego też dzisiaj będziemy gadać. I myślę, że to co tutaj napisał Yami no Kuma, może tak dla przełamania rutyny zrobić jeden odcinek Kokła, którego motywem przewodnim byłby One Piece, ewentualnie Bleach. Mój drogi kolego, myślę, że to jest ostatni gwizdek, żeby coś takiego robić, bo myślę, że 25 stycznia może trochę czuję wiatr we włosach, ale czuję, że to będzie rok Dragon Balla i 25 stycznia będziemy rozmawiać praktycznie tylko o Dragon Ballu. No ale tak naprawdę możecie pytać o One Piece i Bleacha. Mógłbym zrobić odcinek dedykowany, ale w gruncie rzeczy nikt wam nie stoi na przeszkodzie, żeby zapytać o One Piece, o Bleacha, o Atak Tytanów, o Huntera, o cokolwiek innego. Tylko czasem po prostu jest tak, że jak zadajecie mi pytanie, dajmy na to o tego Huntera, to ja myślę sobie, ja w sumie nie znam odpowiedzi, bo nie znam się na temat tego anime aż tak bardzo, więc taki odcinek mógłby jak najbardziej powstać, ale z drugiej strony dlaczego miałbym się wypowiadać na tematy, na które nie za bardzo się znam? Na Dragon Ballu znam się odrobinkę bardziej niż na Bleachu czy One Piece, więc jesteście skazani akurat na słuchanie tych głupot. Ale mam dla was dobrą informację. Tak się składa i nie jest to informacja tycząca się anime, ale jest to informacja pośrednio tycząca się chociażby tego, z czego wczoraj był u mnie live na kanale, bo widzicie to prawdopodobnie w piątek. Wczoraj, czyli 15, mieliśmy premierę drugiej części do DLC, tego dajmowego dodatku do Kakarota, czyli SSJ4. Tak naprawdę nagrywam to jeszcze przed live'em, więc mówię wam wczoraj, ale tak naprawdę dla mnie to jest dopiero po południu, dzisiaj wieczorem, więc nie mogę wam powiedzieć, czy mi się podobało, ale na pewno zgodnie z tradycją jakieś odcinki z pobocznych questów nagram. No i uwaga, jeśli chcielibyście skorzystać z promocji, to jest możliwość kupienia tego dodatku na Enebie, przynajmniej w momencie, w którym patrzę. Jest dość spora zniżka na ten dodatek, zresztą jeśli nie chcielibyście kupować tego dodatku, a chcielibyście kupić cokolwiek innego, to obecnie od 16 do 21 do 12 czasu polskiego kod zniżkowy na 8% to TOTY26. Mało tego, od 22 stycznia do 29 stycznia kolejny kod zniżkowy Wintertime. Kod obowiązuje na gry, karty podarunkowe, subskrypcje, DLC, więc jeśli znajdziecie coś dla siebie na Enebie, linki oczywiście znajdziecie w opisie, to możecie skorzystać z tego kodu, zaoszczędzić dodatkowe parę złotych. Ja ostatnio kupiłem grę, którą miałem bardzo długi czas na swoim radarze, Cult of the Lamp. Była znacznie tańsza niż na Steamie i powiem wam, że sama gra jakoś mi nie siadła. W sensie przeszedłem ją całą, ale za dużo tam było budowania bazy, a za mało takiego dungeonowego, roguelike'owego zabijania potworów, więc myślę, że tutaj moje oczekiwania nie zostały spełnione, no ale cóż, nie wszystko musi trafić, no nie? Przechodzimy do komentarzy. Kacper.pl. Rasa Birusa i Szampy mogła wyginąć nawet w obu wszechświatach, jak oni są bogami zniszczenia ileś tam milionów czy tysięcy lat. To jest trafne spostrzeżenie, biorąc pod uwagę to, że nawet lata temu nagrywałem film, który ostatnio nawet dostał komentarz, że wow, przewidział, że przed Zeno rządził ktoś inny. Ze względu na to, że w Dragon Ballu Super padały dane tyczące się tego, jaką mamy datę wedle królewskiego kalendarza, ile Birus mówił tam, że żyje lat, że nie widział takiej postaci na przykład od milionów lat, więc była to sugestia, że Birus jest bogiem zniszczenia dłużej niż Zeno jest królem wszechrzeczy, więc to by sugerowało, że skoro Birus żył wcześniej i był już bogiem zniszczenia, to oznacza, że przed Zeno rządził ktoś inny. No i jakkolwiek może to nawiązywać do Raimusa, więc pod tym względem niech będzie, że jest to jakkolwiek trafiona predykcja, lata przed powstaniem Dragon Ball Daima, ale z drugiej strony nie mamy informacji na temat tego, czy Raimus jest jakkolwiek powiązany z Zeno i wiadomo, jak to wszystko wygląda. W zasadzie wiadomo, że nic nie wiadomo, więc wracając do tego pytania, w zasadzie Kacper tutaj ma słuszne spostrzeżenie. Ostatnio rozmawialiśmy na temat tego, dlaczego chociażby Birus i Szampa nie brali pod uwagę przy rekrutacji na turniej mocy przedstawicieli swojej rasy. No albo oni już po prostu nie żyją, albo są słabi, a może jest tak, że ona jest we wszechświecie szóstym i Szampa jest mało rozgarnięty i nie wziął pod uwagę tego, że mógłby wziąć na przykład swojego ojca, o ile on w ogóle istnieje. No ale biorąc pod uwagę, że oni są bogami zniszczenia tak długi czas, to możliwe, że ta rasa po prostu już w ogóle nie istnieje. Mam wrażenie, że powtarzam to już 40 raz,
Nawet pamiętam, że jak byłem na CD Action Expo w Łodzi i był tam właśnie panel o Dragon Ballu, który jest u mnie zresztą wrzucony na kanał, odsyłam, jeśli jeszcze nie widzieliście. Wydaje mi się, że kto już chciał obejrzeć, to obejrzał, chociaż często jest tak, że wydaje mi się, że jakiś film już trafił do waszych uszu, a potem się okazuje, że ktoś w ogóle nie wie. Na przykład ktoś ostatnio w komentarzach napisał: ej, jak spodobał ci się Atak Tytanów, to zobacz Hunter x Hunter. Także tak, prawdopodobnie nie wszyscy wiedzieli. Stoję już po kolana w tych dygresjach, prawdopodobnie zrobiłem ich 5, ale chodzi o to, że na tym panelu rzuciłem właśnie kwestię tego, że chciałbym zobaczyć backstory Beerusa i Szampy, jako jakiś spin-off, mangę poboczną, coś w stylu na przykład Odrodzony jako Yamcha, oficjalny produkt, ale niekoniecznie, powiedzmy, nawet rysowany przez Toyotaro, jeśli Toyotaro miałby zajmować się rysowaniem stricte Dragon Balla Super. Ale biorąc pod uwagę to, że jest to tak ciekawy wątek, zresztą jeden z wielu w Dragon Ballu, uważam, że można byłoby to rozwinąć, ale fakt, jest duże prawdopodobieństwo, że ta rasa po prostu nie istnieje, skoro Shampa i Beerus są bogami zniszczenia przez miliony lat, a Shin przed turniejem mocy mówił, że no tutaj wierzyć albo nie wierzyć, jeśli to padło w anime, to okej, chociaż nie pamiętam, czy to też było w mandze, że w 7. wszechświecie jest tam 20 parę tylko planet z życiem. No... Zakładanie, że jedna z nich jest tą, gdzie jest rasa Beerusa i ona miałaby przeżyć miliony lat, zwłaszcza we wszechświecie, w którym grasowali Saiyanie i Frieza, którzy wybijali ludność i przecież podbijali te planety i sprzedawali je. Tylko pytanie, komu sprzedawali, skoro tam nikt nie żyje? Może Hittersom? Nie, Hittersi byli tylko tymi pośrednikami. No, ta liczba mogła nie paść. Mówię tutaj o tych 20 paru. Gdyby to na przykład było 200 albo 2000, no już bardziej, ale 20? Kosisi albo Kosisi? Brzmi dumnie. Kosisi. A propos koordynatów od... przez chwilę myślałem, że to jest pytanie o Atak Tytanów. Jestem trochę jeszcze przeorany tym anime, więc muszę powolutku wyzbyć się tych myśli, bo tak jak ostatnio mówiłem wam, ten film widzieliście wczoraj, Ginę, prawda? Ginę Reboot. Tam mówiłem o tym, że minęło już kilka dni dobrych od tego, jak skończyłem oglądać to anime i dalej o nim myślę. Nawet myślę o tym, żeby obejrzeć je jeszcze raz. Trochę powiedziałem na jego temat Marci, bo Marcia nie chciała oglądać Ataku Tytanów, bo Marcia ma taką mentalność, że nie lubi rzeczy, które są popularne. Jak ludzie w pewnym momencie hypowali Atak Tytanów i tam był ten finałowy sezon i wszyscy o tym mówili, to jest absolutny, nie wiem, to jest czerwona flaga dla Marci. Nawet jeśli to byłoby faktycznie najlepsze anime we wszechświecie, to ona go nie obejrzy, bo nie wierzy, że tłum, który hypuje tak bardzo jakiś tytuł, może mieć rację. No i ja dopiero jak powiedziałem, że faktycznie jest to złożona fabuła, która nie dość, że ma wiele warstw, to jest po prostu ciekawa. Nie chcę na ten temat znowu mówić, bo nie wszystkim to się może spodobać, ale myślę, żeby obejrzeć to jeszcze raz. Tym razem oczywiście z Marcią, ona to będzie oglądać pierwszy raz, no ale nieważne. Propos koordynatów od profesorów. Chodzi o zbieranie podpisów do indeksu. Mój mąż w taki sposób nie obronił pracy inżynierskiej na czas, bo jego promotor właśnie wyjeżdżał na 3 miesiące. Może do Wenezueli, kto wie. W ten sposób obronił się dopiero 6 miesięcy później. Studia to inny wymiar. A propos jeszcze zbierania podpisów do indeksów, to przypomniała mi się taka drobna anegdotka. Pewnie dużo osób, które były albo są na studiach, powiedzą, że też u nich był ktoś taki. Wykładowca, który prowadził mało znaczący przedmiot, zwłaszcza dużo takich przedmiotów było gdzieś na pierwszym roku. Ja na przykład mój kolega, który studiował zarządzanie, miał wychowanie fizyczne i tam dużo osób miało wywalone w to wychowanie fizyczne, no bo po co im to? To nie jest jakby szkoła podstawowa, żeby mieć wszystkiego po trochu. No ale pierwszy rok na studiach był takim rokiem, gdzie trochę było, nie powiem, że wszystkiego po trochu, ale było dużo takich przedmiotów, które pojawiały się na jeden semestr i znikały. I jednym z nich była filozofia. I u nas tę filozofię prowadziła taka pani, która była trochę przez naszą grupę, albo w ogóle przez nasz rok męczona. Nie chcę tutaj mówić nazwiskami, zresztą nawet gdybym chciał, to bym nie powiedział, bo zapomniałem, jak ona się nazywała. Tam był egzamin z tej filozofii, pamiętam, który był dość zabawny, bo tam czasem były jakieś pytania otwarte o naturze filozoficznej i w sumie gdzie tutaj jest klucz odpowiedzi. No ale mniejsza z tym, dostałem 5. Także możecie do mnie dzisiaj mówić Zakoleos. Usiadłem na kamieniu i doszedłem do wniosku, że wiem, że nic nie wiem. Kiedy przyszedł czas zbierania podpisów, to ta pani, nawet nie pamiętam, czy to była pani profesor, chyba to była po prostu pani magister. Ona miała takie przeświadczenie, że jej przedmiot jest bardzo ważny. Że jej przedmiot jest równie ważny, co na przykład biochemia, biomechanika, anatomia, czy metodyka wychowania fizycznego. Wszystkie te, powiedzmy, ważniejsze przedmioty, które miały więcej też przy okazji punktów ECTS. No i ta filozofia była trochę przez nas traktowana jak taki
takie piąte koło uwozu jako coś niepotrzebnego. Myśmy z góry, nie mówię, że ja zawsze byłem tą postacią wiodącą, bo nie byłem tą postacią wiodącą, która tam gdzieś się naśmiewała, podśmiechujki robiła, jak mieliśmy na przykład zajęcia i pani magister na tablicy rysowała ten dylemat z tą zwrotnicą na torach, gdzie macie dylemat, czy puścić pociąg na własną matkę, czy na 100 dzieci z domu dziecka, czy coś w tym stylu. I tam moi koledzy mówili, fuck them kids! Więc ona mówiła, o panowie, to w ogóle nie jest zabawne. Więc myśmy ten przedmiot traktowali jak macie na dole rozdziały. Jeśli was to nie interesuje, to dobrze wiecie, że możecie to skipnąć, nie? Ale sorry, trochę się odpaliłem po raz kolejny. Myśmy ten przedmiot traktowali jako trochę zbędny dodatek, jako takie miejsce do pośmiania się trochę. No a pani podchodziła do tego bardzo poważnie i jej się nie podobało to, że my traktujemy jej przedmiot jako przedmiot mniej ważny. Ona uważała, że to jest ważny przedmiot, no i kiedy przyszedł moment właśnie zbierania podpisów, to postanowiła zrobić nam trochę na złość, tak mi się wydaje, domyślam się, nie powiedziała tego wprost, ale to było oczywiste, że przez długi czas, kiedy próbowaliśmy się z nią skontaktować odnośnie tego, gdzie możemy zebrać podpisy, albo czy na przykład możemy zrobić tak, że ten starosta roku zbierze indeksy i zabierze je wszystkie do niej i ona podpisze te indeksy i odda staroście i starosta nam je odda albo złoży do dziekanatu, no ona powiedziała, że nie, że każdy musi przyjść osobiście. Przez długi czas się nie odzywała. Kiedy był już termin składania indeksów, to ona dopiero powiedziała, ja będę tutaj, gdzieś tam na Wydziale Germanistyki. Gdzie to w ogóle jest? Okazało się, że to jest jakiś budyneczek, który wygląda jak jakiś komunistyczny, brutalistyczny zlepek betonu i asfaltu. No i ona tam poszła na koniec miasta, wiecie, korytarze, tu piąte piętro, tutaj jakiś tam pokoik i ona tam siedzi i zbiera po kolei te podpisy i w ogóle mówi, że będzie tylko gdzieś tam w godzinach taka i taka, dała nam pół godziny, cały rok się w ogóle zleciał, to był pierwszy rok, więc było jeszcze dużo osób, więc najtrudniejszą rzeczą związaną z tym przedmiotem było to, żeby dostać w ogóle podpis, bo ona zrobiła nam bardzo pod górkę, żeby dostać ten podpis. To była taka jej mała zemsta za to, że trochę traktowaliśmy ten przedmiot taki sposób, jak traktowaliśmy, no ale wszyscy dostali podpis, także nie mnie oceniać, dobra? Nie mnie oceniać. Było minęło, teraz wspominam to z uśmiechem na ustach. Blizna 910. Po prostu oglądaj Naruto, a filery to sam decyduj. Filery warte uwagi to chyba te z postacią Guren. Albo Juren. Dobrze, że nie Jiren. Jiren jest tak potężny, że Naruto nawet skopiowało tę postać, zanim Jiren powstał. To jest niesamowite. Odnośnie Naruto, powiem wam tak, i to jeszcze jest kwestia tych streamów na Kiku, bo wrzucałem posta i na karcie posty i na grupie facebookowej, nie wiem czy wszyscy widzieli. Robienie streamów co tydzień na Kiku nie wypaliło, ze względu na to, że dużo rzeczy mi po prostu na weekend wypada i nie chcę wam na przykład tego samego dnia mówić, że o, jednak streama nie będzie, albo przekładać godziny, albo robić czasem w sobotę, czasem w niedzielę. Więc streamy na Kiku będą tylko i wyłącznie wtedy, jak je wcześniej zapowiem. Albo w filmie, tak jak teraz, albo na karcie posty, albo nie wiem, na grupie facebookowej. Ale zawsze to będzie tak, że powiem albo na filmie, albo na karcie posty, a jeśli na grupie facebookowej, to będzie jakby dodatkowa tylko informacja. Więc zawsze sprawdzajcie kartę posty. Albo w sobotę, albo w niedzielę. No i jeśli chodzi o Naruto, powiem wam, że trochę chcę odpocząć teraz od oglądania anime. Nie mam humoru na to, żeby się zajmować taką długą serią. Nie powiem, że Atak Tytanów mnie wymęczył, bo to nie jest dobre słowo, ale jestem w takim etapie, w którym trochę za dużo oglądałem ostatnio tego anime i chciałbym wrócić z powrotem do roboty, do nagrywania i do montowania, więc muszę trochę podładować baterię. Oglądanie anime jest dla mnie przyjemne, natomiast muszę mieć jakiś dobry tytuł, a to nie jest tak, że ja oglądam anime dla samego oglądania anime, więc trochę podładuję baterię, nabiorę chęci do tego Naruto i za jakiś czas sobie to zaczniemy. Myślę, że akurat Naruto zaczniemy sobie na Kiku wspólnie, więc wątpię, żeby to było jeszcze w styczniu, ale może w lutym, może w marcu najpóźniej, ale obiecuję, że będzie, bo chcę po prostu ten tytuł ogarnąć. Buczerowski, pytanie do Koku. Jaki jest system rządzenia w Dragon Ballu? Czy jest tam jakaś monarchia? Wiadomo, rządzi ten psi król, ale skąd on tam się wziął? Opcje są dwie. Albo jest to człowiek, który został zamieniony w psa, albo jest to pies, który rządzi światem, bo jest psem. Znaczy, nie rządzi dlatego, że jest psem, ale jest psem i rządzi światem. I teraz pytanie, która z tych opcji jest prawdziwa? Otóż, w Dragon Ballu Z, w anime, widzieliśmy pewien kadr, w którym pan pies, mogę na niego mówić pan? On nie jest moim królem, także nie będę do niego mówił król pies. Okej, nieważne. King Fairy, on się nazywa tak w angielskiej wersji. W zasadzie, ciekawostka, wiecie jak nazywa się on po japońsku? Kokuo. Koku-o. To prawie jak koku.
Prawda? W jednej scenie za jego plecami widzimy portrety, domniemanie poprzednich królów. Psy bardzo poważnie wyglądające, ubrane w garnitury, ubrane w może nawet mundury z medalami i tak dalej, więc to jest sugestia, że król pies nie jest człowiekiem, który miałby, wedle tego co padło gdzieś tam w Kakarocie, w zasadzie gdzieś tam, w tym lorze, bo Kakarot trochę rozwinął lora, nie miałby to być człowiek, który swego czasu zażył ten narkotyk. Z tego co pamiętam, on się nazywał animorfalina, czyli narkotyk w świecie Dragon Balla, który swego czasu był bardzo popularny i on sprawiał, że ludzie zamieniają się w zwierzęta. Dlatego chociażby w ten sposób można było i w ten sposób wytłumaczył to Kakarot. W pewnym momencie w klasycznym Dragon Ballu mieliśmy bardzo dużo postaci, które były zwierzętami, ale to były inteligentne zwierzęta. I w jaki sposób potem wytłumaczyć to, że oni nagle w Dragon Ballu Z zniknęli? Z jednej strony można temu wierzyć, bo w jakiś sposób warto byłoby wytłumaczyć to, dlaczego w klasycznym Dragon Ballu mamy zwierzęto ludzi. Na przykład mieliśmy Menwolfa, chociaż tutaj sytuacja wyglądała trochę inaczej, nie? To był pół człowiek, pół wilkołak i został w tym ciele wilkołaka, dlatego że Roshi zniszczył księżyc. Ale generalnie dużo było zwierząt, potem w Dragon Ballu Z mało. Dlaczego? Kakarot wyjaśnił to właśnie w taki sposób, ale ten sam Kakarot zasugerował, że król świata był jedną z osób, które zażyły ten specyfik i stały się właśnie psem. Tylko pytanie, dlaczego w takim razie w Dragon Ballu Z mieliśmy na ścianach jego poprzedników, którzy też byli psami? Mało prawdopodobne, że ten specyfik istniał wiele, wiele lat wcześniej i że wszyscy ci królowie byli od niego uzależnieni i że wszyscy ci królowie stali się psami. Więc wygląda na to, że mamy tutaj przykład pokroju Puara czy Oolonga, którzy są po prostu zwierzętami z ludzkim rozumem i nie ma to żadnego związku z tą animorfaliną. Natomiast pytanie, dlaczego w ogóle pies stał się królem świata? Wiemy, że świat w Dragon Ballu, kolejny raz się tutaj zasugeruje Kakarotem. Myślę, że to jest akurat kwestia, którą możemy wziąć albo za pewnik, albo za coś bardzo prawdopodobnego. Tak wygląda świat w Dragon Ballu. Mamy tutaj oczywiście kilka znanych lokalizacji. Znalazłem też mapkę jakiegoś użytkownika w internecie, który postanowił nałożyć na te kontynenty znane nam punkty, więc jak sami widzicie, świat w Dragon Ballu można powiedzieć, że to jest jeden wielki kontynent z kilkoma wyspami, albo kilkunastoma, albo może nawet kilkudziesięcioma wyspami, które są położone obok tego głównego kontynentu. Ale mimo tego, że kula ziemska w Dragon Ballu, w zasadzie nawet nie wiemy, czy ona jest większa od naszej Ziemi, czy jest taka sama, czy jest mniejsza, najwidoczniej jest, albo przynajmniej ta część cywilizacji jest rządzona przez jednego króla. Bo on jest ogólnie uznawany i nie widzieliśmy nigdy żadnych miast, w których mielibyśmy innego króla, więc mieliśmy jednego króla, który rządził tą Dragon Ballową ziemią. Szperając trochę głębiej, doszedłem do dwóch wniosków i tutaj możecie sobie wybrać, który wam się bardziej podoba. Pierwszy wniosek jest taki. Toriyama specjalnie zaprojektował Króla Ziemi jako psa ze względu na to, że jest to nawiązanie do dzieła o nazwie The Nanso Satomi Hakenden, XIX-wieczna nowela, która opowiada o wyczynach 8 samurajów. Każdy z nich jest potomkiem psa. Dlaczego miałoby to nawiązywać do tej noweli? Ze względu na to, że kiedy Toriyama swego czasu został zapytany o to, dlaczego w Dragon Ballu jest 7 smoczych kul, powiedział, że właśnie w tej noweli Hakenden jest 8 takich kul i nie chciałby, żeby to była taka sama liczba, więc zdecydował się na 7. Więc Toriyama jawnie nawiązywał i to bardzo mocno, bo smocze kule to jest główny punkt, powiedzmy, Dragon Balla do tej noweli, więc być może jest to kolejny element, który albo świadomie, albo półświadomie, albo nieświadomie Toriyama zaadaptował, natomiast to jest opcja tylko numer 1. Opcja numer 2 jest taka, że zgodnie z tym, co padło kiedyś w jednym filerze, i tutaj już jakby wchodzimy na ten grząski filerowy grunt, Roshi kiedyś opowiadał o tym, jak wyglądały dzieje w zasadzie pierwszej smoczej kuli, bo to była legenda tycząca się tego, że smocze kule, te ziemskie, zostały kiedyś rozdzielone na 7 mniejszych sfer, bo oryginalnie to była jedna duża sfera. Ta część akurat może być legendą, natomiast częścią tej legendy, albo częścią w ogóle jakiegokolwiek lora, tej historii tyczącej się smoczych kul jest to, że ludzie wykorzystywali te smocze kule do złych celów. Więc Bóg Kami tamtego świata stwierdził, że rozdzieli te kule, żeby ktoś, kto będzie faktycznie ambitny i będzie faktycznie odważny na tyle, żeby znaleźć wszystkie 7, będzie zasługiwał dopiero na życzenie, a nie, że ktoś tam będzie miał jedną kulę i sobie będzie życzył. Ale życzeniami, które były tam wypowiadane, było to, żeby ktoś stał się na przykład królem ziemi, żeby ktoś zyskał władzę, żeby ktoś zyskał sławę, być może pieniądze.
ludzie życzyli sobie takich rzeczy. Więc co jeśli jedną z tych osób, które życzyły sobie władzy, żeby być królem ziemi, był pierwszy przodek Psiego Króla? Tyle, że wtedy oczywiście on władzę zyskał poprzez życzenie, być może nie nadawał się do tej roli, ale po wielu pokoleniach, powiedzmy, te znamiona niemoralnego czynu, jakim było przejęcie władzy na ziemi poprzez wypowiedzenie życzenia, trochę zaczynały się zacierać. I każdy kolejny król był coraz bardziej przystosowany do tej roli, ze względu na to, że kiedy się rodził, to wiedział, że jego ojciec jest królem, widział, jakie błędy popełnia. Nauka o tym, jak dobrze rządzić ziemią, w tym przypadku ziemią, szła z pokolenia na pokolenie, aż w końcu król pies, którego znamy teraz, był już dobrze przygotowanym władcą i mimo tego, że oryginalnie jego ród zyskał być może władzę na ziemi ze względu na jakieś życzenie, to jest on królem, który na to zasługuje, bo jest dobrze rządzącym królem i widzieliśmy to na wielu przykładach, kiedy chociażby mieliśmy tę sytuację, że on wie o tym, że Goku jest postacią, która uratowała Ziemię, a nie na przykład Herkules, więc to jest gość, który ma serce po właściwej stronie. Nie wiem, czy psy mają serce też po lewej stronie? Nie znam anatomii psa aż tak dokładnie, więc... Ale moja odpowiedź na to pytanie jest taka. To jest oczywiście tylko i wyłącznie headcanon. To jest ród prawdziwych psów, który oryginalnie zyskał władzę na ziemi ze względu na życzenie do smoczych kul, ale po latach po prostu kolejni potomkowie się do tego przyzwyczajali i byli do tego coraz lepiej przygotowywani. A obecnie król pies żyje sobie długo, rządzi światem, nikt nie ma z tym żadnego problemu, bo jest po prostu sprawiedliwym i prawowitym władcą. No, prawowitym. Shinutsu Artist MMM. Hayadaho, kilka razy powiedziałeś, że ten Shinhan należy do rasy trójokich, ale w oryginale trzecie oko pojawiło się u niego przez długotrwałą medytację. Poszukałem z ciekawości informacji na ten temat i rasa trójokich pojawiła się jedynie w grach DB, a jako tako, że nie było nigdy powiedziane w żadnym wywiadzie ani mandze o rasie trójokich. Co o tym sądzisz? Wrong. Zgoda, w mandze nie było nigdy mowy o rasy trójokich, ale nie wiem, o jakim oryginale mówisz, bo tam też tym bardziej nie było, że oko u Tenshinhana pojawiło się przez medytację. Kiedyś w sesji Q&A Toriyama został zapytany o to, o co chodzi z tym trzecim okiem Tenshinhana, czy Tenshinhan jest człowiekiem. Pytanie, myślę, że na które gdyby Toriyama odpowiedział jasno i wyraźnie, to ten konflikt, można powiedzieć, zostałby zażegnany. A Toriyama powiedział coś takiego. W niektórych częściach Azji istoty z trzecim okiem na swoim czole są uważane za boskie, albo jest mówione, że mają jakąś tam moc prawdziwego widzenia. Wygląda na to, że Tenshinhan, który był wychowywany przez złego żurawia, stracił te umiejętności dla dobrych celów. Więc Toriyama nie odpowiedział ani skąd się wzięło to trzecie oko, ani czy Tenshinhan jest człowiekiem. On powiedział być może czym się sugerował, czym się inspirował, dając postaci Tenshinhana trzecie oko, ale nie wyjaśnił kwestii, powiedzmy, in-universe, w lore, w historii Dragon Balla, w świecie Dragon Balla. Więc idziemy dalej. Jeśli chodzi o Daizenshu, to jest przewodnik po świecie Dragon Balla, wieloczęściowy, który jest oficjalnie wydany przez Shueisha i tutaj wkleję wam screen ze strony Kanzenshu, który tłumaczy, jak wygląda sprawa z Daizenshu. Daizenshu było przez Toriyamę akceptowane. Wątpią ludzie i każdy prawdopodobnie o zdrowych zmysłach wątpi, że Toriyama, zwłaszcza biorąc pod uwagę jakim był człowiekiem, miałby przeglądać każde słowo i akceptować to bardziej pasowałoby do Eiichiro Ody. No i jeśli chodzi o Tenshinhana, mamy tam informację, że jest on potomkiem ludzi, którzy należeli do, w zasadzie nawet nie do klanu, bo to jest kwestia złego tłumaczenia Hermsa. To nie jest klan osób trójokich, tylko po prostu rasa, ludzie trójocy. Oni są swego rodzaju kosmitami. Kwestia, o której wspomniałeś, czyli to, że Tenshinhan miałby zyskać trzecie oko poprzez intensywną modyfikację, medytację, nie modyfikację, pojawiła się w grze The Legacy of Goku 2. Dodatkowo informacja, która jest dość istotna, to to, że w tych przewodnikach Tenshinhan był umieszczany w rubryce ludzie, ale obcego pochodzenia. Czyli to nie był człowiek, który pochodził z jakiegoś klanu trójokich, że to byli zwykli ludzie, którym się wykształciło trzecie oko, tylko oni byli oryginalnie pozaziemskiego pochodzenia. Fakt, w mandze nie padło nigdy słowo trójoki klan, ani nie było nigdy zaadresowane, skąd się to trzecie oko wzięło. Było tylko powiedziane, co potrafi, albo raczej była poruszona kwestia tego, że Tenshinhan widzi więcej, no nie?
więc to raczej tyle. Ale z drugiej strony też nie było nigdy mowy o tym, że miałby to zyskać przez medytację, więc oczywiście, jeśli sugerujemy się tylko mangą, no to nie wiemy nic. Jeśli sugerujemy się oficjalnymi przewodnikami, którym można wierzyć, a można też nie wierzyć, rzecz jasna, no to jest po prostu kwestia tego, że ten Shinhan ma pochodzenie pozaziemskie. W sensie nie być może sam ten Shinhan, ale jego przodkowie. Jeśli mnie pytacie o zdanie, to też dobry materiał na jakiegoś spin-offa. Yeti Grotołaz, pytanie do Goku. Nie pamiętam lub nie słyszałem, czy było. Co myślisz o takiej teorii o Goku, że to wcale nie jest tak, że zgłupiał w Dragon Ballu Super, a może raczej po prostu zrozumiał, że nie ma żadnej stawki, o którą można się tak naprawdę martwić i mu odpuściło, przez co wrócił do bycia głupkowatym, poczciwym Goku. W ZC Goku tak naprawdę do samego końca z serii ma z tyłu głowy, że jest jakaś stawka. Saiyanie, zagrożenie dla Ziemi, potem brak smoczych kul. Okej, dobra, tutaj widzę, że jest rozpisanie na sagi. No i potem przechodzimy do Dragon Balla Super. W trakcie poznaje zaświaty, król światów, tematy boskie. To wszystko w moim odczuciu mogłoby spłucić jego moralny kompas i zmienić go w poważnego Goku w ekscytuje mnie, jaki on jest silny, niezależnie od wagi sytuacji. Nawet w turnieju światów widać, że Goku ma już podejście, przecież jakoś to będzie, bywało gorzej. Nie uważam, że jest to dobre usprawiedliwienie i wolę Goku z Zetki, ale jak tak o tym myślę, to łatwiej się tego Goku ogląda, takiego Goku ogląda. Pozdrowienia dla Ciebie, Marcin Kotków w 26. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Uważam, że jest to trochę grubymi nićmi szyta teoria, jeśli przedstawiasz to w taki sposób, bo mówienie, że w przypadku sagi Saiyan mamy zagrożenie dla Ziemi, bla bla bla. Potem mamy Cell Sagę, zagrożenie dla Ziemi, okej. W przypadku sagi Buu mamy zagrożenie dla Wszechświata. W przypadku sagi Birusa powiedziałeś, że może jeszcze, bo też Ziemia była do zniszczenia. Ale w przypadku sagi Turnieju Mocy, tam też mieliśmy kwestię zniszczenia. To nie było tak, że stawka podczas Turnieju Mocy, albo nawet podczas sagi Future Trunksa, kiedy mieliśmy kwestię pomocy innym, więc Goku mógł powiedzieć, dobra, ja tam mam wyjebane, co się ze mną stanie, ale chcę pomóc innym. Goku podczas tej sagi też dowiedział się, że jego rodzina została zabita bezpośrednio przez Zamasu, który potem skradł jego ciało, więc to było w jakimś sensie personalne. I nie zgadzam się z tym, że sagi w Dragon Ballu Super stworzyły takie środowisko okoliczności, wobec których Goku mógł przejść trochę bardziej obojętnie. Ale uważam, że jest w tej teorii być może ziarno prawdy, trochę z innego powodu. Ze względu na to, że w Dragon Ballu Super poznał on Birusa i Whisa, czyli istoty, które mają zakazane, znaczy Whis bardziej. Birus oczywiście się wmiesza w sprawy śmiertelników w taki sposób, że albo kogoś zniszczy, albo zniszczy komuś planetę, albo jej nie zniszczy, ale widzieliśmy to na przykładzie sagi Moro, że kiedy chciał zainterweniować podczas walki z Moro, powiedział, że mam nadzieję, że inni tego nie zobaczą, bo będę miał kłopoty. Co jest sugestią, że nie powinien w ten sposób się mieszać w sprawie śmiertelników, nie powinien mieszać się do walki śmiertelników. Oczywiście jego praca wpływa na śmiertelników, w przypadku Whisa ta neutralność jest bardziej uwypuklona, ale Goku poprzez kontakt z takimi postaciami być może został trochę zarażony tą neutralnością. Nie mówię w sensie fizycznym, ale spędzając dużo czasu z Birusem i Whisem, którzy mają fundamentalnie wyjebane na to, co się dzieje we wszechświecie. Nawet to nie jest kwestia tego, że Birus nie musi zniszczyć, albo może niszczyć, albo nie musi. Birus czasem ma po prostu wywalone na swoją pracę, biorąc pod uwagę, że on spał przez 40 czy 50 lat przed rozpoczęciem swojej sagi, no to ile Goku zna Birusa? Lat. Już kilka lat go zna, więc Birus równie dobrze przez ten czas mógłby nic nie robić. I Goku, spędzając miesiące, a może nawet lata treningów w towarzystwie kogoś takiego, może to nie jest tak, że jemu się kompas moralny przekrzywił, tylko on wpadł w taką rutynę, że nie jest w stanie czasem zobaczyć faktycznego zagrożenia. Przyzwyczaił się do tego, w jaki sposób wygląda życie, ale patrzy na to życie trochę poprzez takie krzywe zwierciadło. Bo życie na Ziemi, życie na planecie śmiertelników wygląda zupełnie inaczej. Gdyby on był na przykład na Ziemi podczas sagi Superhero, to być może uświadomiłby sobie, że na Ziemi cały czas jest jakieś zagrożenie. Albo w ogóle śmiertelnicy cały czas mierzą się z jakimiś problemami. A w momencie, w którym on poznał boską Ki, to jego głównym celem jest rozwijanie tej boskiej Ki i stawanie się silniejszym. Więc każde zagrożenie nie jest czymś, co zyskuje priorytet nagle, tylko staje się środkiem do realizowania nadrzędnego celu, którym jest wzmacnianie. Więc myślę, że w pewnym sensie to może być, w cudzysłowie, wina Birusa i Whisa, którzy Goku tą przesadną neutralnością zarazili,
No ale oczywiście oni wykonują tylko i wyłącznie swoją pracę, więc to raczej jest kwestia tego, że Goku zaczął myśleć w ten sposób i to jest odpowiedzialność dalej ciąży na nim. Taka moja odpowiedź. Może racja, może nie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Please, Przemek. Cześć, Adacho, pytanie do Koku. Czy podejmiesz się stworzenia rankingu Backstory z One Piece? Ewentualnie ranking śmierci. Wiem, tematyka trochę smutnawa. I w sumie o to chodzi, bo od samego pomysłu włosy dęba stają, a po realizacji same odlecą w kosmos. Pozdrawiam. Przemek, dobry pomysł. Jak najbardziej taka tematyka, myślę, że w kontekście One Piece byłaby czymś, co można byłoby w satysfakcjonujący sposób rozwinąć. Natomiast musiałbym sobie trochę tego poprzypominać. Z drugiej strony, wydaje mi się, że chciałbym kuć żelazo póki gorące i to nawet nie jest kwestia tego, że tematyka Ataku Tytanów na moim kanale jest jakaś obecnie tam najważniejsza, bo nie jest, ale to jest raczej kwestia tego, że mam świeże wspomnienia związane z AOT-em i chciałbym nagrywać rankingi związane z Atakiem Tytanów, póki pamiętam mniej więcej fabułę, więc mam na pewno plan na ranking ulubionych postaci. Mało tego, ułożyłem już taki ranking sobie, może go jeszcze trochę zmodyfikuję, ale czeka on po prostu na nagranie i myślę, że zrobiłbym ranking Tytanów, oczywiście też z rozbiciem na to, kto jakiego tytana miał, bo nie chodzi tutaj o typy tytanów, tylko o też postacie, które dzierżyły te moce. Także tak bym powiedział. Oczywiście twój pomysł jest dobry, ale tak jak mówię, chcę wykorzystać to, że mam świeże wspomnienia. Miałem też świeże wspomnienia parę lat temu po nadrobieniu sobie sagi Mrówek w Hunterze, znaczy nadrobieniu, obejrzeniu jej 3. czy 4. raz i chciałem zrobić ranking Mrówek, ale odkładałem i w końcu ten ranking nie powstał. Shin, siemka Adacho, mam pytanie do Koku. Czy wiadomo coś w ogóle o matce Vegety? Była gdzieś wspomniana kiedyś? Pozdrawiam. Niestety nie. Możemy się domyślać, że zmarła razem z resztą Saiyan podczas wybuchu planety Vegeta, ale ja bym tutaj zadał pytanie, czy matka Vegety była faktycznie królową, czy była tylko matką Vegety? Już rozwijam myśl. Wiemy, że w przypadku Saiyan związki często nie były na zasadzie małżeństwa, ani nawet jakiegoś partnerstwa, tylko Saiyanie za jeden z celów mieli po prostu rozmnażanie się. Więc być może król Vegeta znalazł kobietę odpowiednią do tego, żeby ta urodziła mu syna. Z drugiej strony, w przypadku króla, to byłoby głupio, gdyby on, czy to mogłoby być różnie postrzegane poprzez społeczeństwo Saiyan, gdyby wziął sobie kogoś pierwszą lepszą w zasadzie. Więc może z drugiej strony faktycznie była to kobieta, która zasiadała obok króla, była uznawana za królową, tylko zajmowała się czymś innym, bo nie była skrojona do walki. Nigdy tego się nie dowiedzieliśmy. Też jest to dobry materiał na jakiegoś spin-offa, no ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, jak wyglądał i jak bardzo nietypowy był związek Bardoka i Giny, jako dwóch postaci, które się faktycznie kochały i to małżeństwo sajańskie to był taki, powiedzmy, z naszej ziemskiej, ludzkiej perspektywy normalny związek. Dla Saiyan to nie był normalny związek, więc jeśli to był wyjątek i spojrzymy jeszcze na króla Vegetę, który był dość surowym Saiyaninem, widzieliśmy to na przykładzie Paragusa i Broliego, którzy zostali zesłani na Wampę, więc myślę, że tutaj jest znaczy Paragus sam uciekł, ale jeśli mielibyśmy zakładać, że król Vegeta miał miękkie serce i chciałby na przykład się na stałe związać z jakąś kobietą, no oczywiście można tak myśleć, ale z drugiej strony, czy są ku temu jakieś przesłanki? No tutaj tak naprawdę żadnych przesłanek nie ma. Możemy się tylko sugerować tym, jak wyglądało społeczeństwo Saiyan i jak wyglądało to odejście od normy na przykładzie Bardoka i Giny. Vegeta tak naprawdę, z tego co pamiętam, nigdy o niej nie wspominał, nikt nigdy jej nie pokazał, być może po prostu urodziła Vegetę Tarbla, a może na przykład zmarła przy porodzie, nie wiem tego. Możemy tutaj dopisywać teorię, moja teoria jest tak samo ważna jak wasza. Młody Snop, siemka Adacho, pytanie do Koku. Myślisz, że jeśli manga byłaby dalej kontynuowana, to jest szansa na to, że zostałyby rozwinięte wątki typu Boost, Zeno, czy Aniołów, czy Raimusa? Przez całego Dragon Balla Super nigdy nie zostało wyjaśnione ich pochodzenie, rasa, rodzinna, planeta i tak dalej. Jest to ciekawy wątek, jednak wątpię, żeby go rozwinęli. Jestem ciekawy, co o tym sądzisz. Pozdrawiam, PS. Bardzo lubię oglądać twoje filmy i twoją osobę, więc mam nadzieję, że nie masz zamiaru iść na wczesną emeryturę. Bardzo dziękuję, nie mam zamiaru iść na wczesną emeryturę. Z drugiej strony, mimo wszystko wyobrażam sobie, jeśli na przykład minęłoby kolejne 10 lat, w tym roku będzie 15 lat, jak nagrywam na YouTubie, jeśli minęłoby kolejne 10 i miałbym na przykład 38 albo 39 lat, czy dalej oglądalibyście filmy takiego starego byka, który gada? Ale już wtedy sobie wyobrażam te komentarze. Nawet już pod tymi filmami z Ataku Tytanów mówili: ty jesteś bezrobotny, że dałeś radę oglądać tyle sezonów anime, 4 sezony anime w miesiąc? Także tak.
takich komentarzy akurat się prawdopodobnie nigdy nie wyzbędę, ale mogę się tylko domyślać tego, jak będzie ich więcej, jak na przykład za 10 lat z kilkoma nowymi zmarszczkami na twarzy i może z kilkoma pierwszymi siwymi włosami będę gadał o Dragon Ballu. Chciałbym, żeby tak było. Przecież co, czy YouTube ma ograniczenie wiekowe, w sensie sufit jakiś? Kurwa nie ma, no nie? Patrzcie na przykład na Rocka. Ja pamiętam, jak Mishor był malutki. A teraz Mishor ma 18. Czy tam miał. Ale wracając do pytania i w sumie przejdę jeszcze do tego, co napisał Adam P., bo to się wiąże. Jaka byłaby twoja reakcja, jakby zrobili remake Super, zrobili go bliższego mandze, ale dodali elementy, żeby kanonizować Daimę. To znaczy SSJ4 Goku, SSJ3 Vegeta, wspomnienia Majilitu, może na turniej mocy przyszedłby Raimus, niektóre dialogi z Zamasu byłyby inne, etc., ale generalnie bliżej mangi. Myślę, że w Dragon Ballu, w historii Dragon Balla było już tak dużo retconów, nawet mamy kilka retconów już i tak na horyzoncie. No bo przecież musimy dojść do końcówki Dragon Balla Z, czyli turnieju z Ubem. No to nawet w jakimś najdrobniejszym sensie ta końcówka Zetki musi zostać nadpisana. Zresztą nawet już teraz została nadpisana, bo tam przecież Goku ponoć nie widział się z Bulmą przez kilka dobrych lat, co obecnie w Dragon Ballu Super jest kompletnie wykluczone. Ewentualnie może to być wytłumaczone tak, że Bulma palnęła, że nie widzieliśmy się parę lat, a to była kwestia tego, że oni długo, wiele miesięcy spędzali na planecie Virusa i Bulma powiedziała tak, że taką hiperbolę tutaj zastosowała. To nie było ani 10, ani 5 lat, tylko po prostu się stęskniła na przykład. Ale wracając do waszych pytań, myślę, że gdyby pojawił się faktycznie remake Dragon Balla Super, który miałby kanonizować w jakimś stopniu Daimę, nawet to nie jest kwestia tego, żeby te formy na bieżąco się pojawiały, żeby Goku nagle w nowej sadze używał SSJ4, tylko żeby było wspomniane, że podczas walki z Virusem na przykład nie może użyć SSJ4, bo zapomniał. To byłoby głupie, bo to trochę wykluczyłoby Dragon Balla Daima, kiedy Goku mógł już normalnie używać SSJ4, ale żeby jakkolwiek to było zaadresowane, niech będzie. Niech będzie. Szczerze mówiąc, to nawet nie jest kwestia tego czy, tylko jak. Jak zostałoby to wplecione? Gdyby to zostało wplecione w taki sposób, że nie tworzyłoby to dodatkowego zawirowania, dodatkowych dziur w fabule, to ja jestem jak najbardziej za tym. No bo dlaczego na przykład Vegeta nie mógłby mieć SSJ3? Wiadomo, patrząc na Dragon Balla Super, były momenty, zwłaszcza ten z Virusem, kiedy Vegeta powinien był użyć tej formy, ale nie użył jej z jakiegoś powodu. I jeśli ten powód byłby wytłumaczony, jak najbardziej. Raimus, moim zdaniem Raimus mógłby być postacią, która na przykład jest na emeryturze i żyje sobie na jakiejś odległej planetce, nie jest już królem wszechrzeczy, ale dowiadujemy się, że on jeszcze tam gdzieś żyje i po prostu przekazał swoją władzę synowi, Zeno. To miałoby sens, bo mielibyśmy wytłumaczone, dlaczego Zeno jest taki infantylny. Ale ja po prostu gdzieś tam w dolnej części moich pleców, tam gdzie są największe pokłady intuicji i przeczucia, czuję, że Toyotaro ma dobrą rękę do tego, żeby w przystępny sposób tłumaczyć rzeczy, które do tej pory nie były wytłumaczone. Czasem to były jakieś rozterki fabularne, a z drugiej strony to było na przykład lepsze zobrazowanie tego, co widzieliśmy w filmie, kiedy na przykład Piccolo był pokonany przez Gammę 2 ze względu na to, że Gamma 1 i Gamma 2 się na niego rzucili. Z tego co pamiętam, tak to wyglądało. W filmie nagle walczyli razem, Gamma i Piccolo, i nagle Piccolo po prostu przegrał, no nie? Więc to był tylko pretekst do tego, żeby włączył Orange. A w przypadku mangi, Toyotaro stwierdził, że to jest po prostu trochę słabe przedstawienie Piccolo, więc zrobił tak, że Gammy po prostu się na niego rzuciły razem. Więc myślę, że te wszystkie elementy, które w Dragon Ball Daima się pojawiły i one są takimi wolnymi elektronami, Toyotaro byłby w stanie połączyć z główną historią. Oczywiście, retcony muszą być, bo na początku mangi padały słowa, że to jest moja ostateczna forma, kiedy Goku używał SSJ3 w walce z Virusem. Wiadomo, że jeśli mielibyśmy brać pod uwagę Daima, to tak by nie powiedział, no bo był jeszcze SSJ4, ale gdyby Toyotaro jakkolwiek spróbował to wytłumaczyć, albo na przykład w anime, potencjalnym remake'u Super, jakkolwiek byłoby to połączone, czyli trochę czerpiemy z mangi, ale staramy się też upchnąć to Daima, żeby to nie było tak, że to Daima jest w ogóle jakimś pojedynczym, nie łączącym się z niczym bytem. To jest kwestia po prostu wykonania. Jeśli to będzie dobrze zrobione, ja jestem już do retconów i do jakiegoś mieszania przyzwyczajony. Po prostu niech tam będzie inwencja twórcza i niech tam będzie czuć, że ktoś, kto to pisał, ktoś, kto to wymyślił, chce dobrze dla tej spójności Dragon Balla, która kuleje na każdym kroku.
Pomidorowa armata. To ja mam takie boomerskie pytanie, ale zacznę od swojej opinii i własnego uznania. Mam bardzo ambiwalentne odczucia co do Zetki i kolejnych serii. Dziś jak oglądam Dragon Balla Z, to nie mogę wyjść z podziwu, jak fajnie twórcy serialu potrafili przedstawiać dramaturgię, jakieś szczegóły, detale, stworzyć akcję, czy nawet pokazać, jak ten świat żyje w stylu wiewiórek wychodzących z dziupli w lesie. Tyle, że mam to wrażenie dziś, jak wiem, że mogę zmarnować czas na oglądanie odcinka, który nie pociągnął akcji, tylko przedstawił same śmieciowe filery, a następnie mogę obejrzeć kolejny odcinek. Jak byłem dzieckiem, to często się irytowałem, że sceny są tak strasznie przeciągane, bo czekałem na rozwój wydarzeń i często się tego nie doczekałem, tylko musiałem czekać dzień lub weekend. Ale to i tak lepiej niż w przypadku nowego anime, czekać tydzień. I tak mnie łapie to dwojakie uczucie, bo to jest coś za coś i nie wiem, czy gdyby wrócić do takiej powolnej i przedłużającej serii, która otwiera ten świat, pokazuje wątki poboczne, dawną postać, która je moci? Może mąci i rozmyśla, czy tam otwiera poboczne wątki fabularne jak Roshi lecący w kosmos, to czy jest to lepsze czy gorsze rozwiązanie? Czy twoim zdaniem te dzisiejsze tytuły anime, począwszy od GT, a skończywszy na Daima, gdzie akcja zapierdziela kosztem budowania klimatu, są lepszym kompromisem niż ślamazarne tempo pokazujące jak świat tętni życiem i przedstawiające każdą myśl każdej postaci? Myślę, że to jest wielowątkowy problem, bo po pierwsze jest tak, porównujesz coś, co oglądałeś jako dziecko. Dziecko, myślę, że naturalnie ma mniejszą tendencję do tego, żeby utrzymywać się dłużej w skupieniu, więc oczywiście wątki fabularne, albo nawet młodego chłopaka interesowały bardziej niż docenianie tego budowania świata, jak wiewiórka wychodzi z drzewa. Wiadomo, to mogą być 2 sekundy, ale jeśli mielibyśmy poświęcić na to jakiś czas w każdym odcinku, no to automatycznie trochę ta akcja zwalnia. Obecnie oglądasz to, znając całą resztę fabuły, oglądasz to jako dorosły człowiek, który jest w stanie spojrzeć na anime trochę szerzej, jako na pewnego rodzaju właśnie świat, a niekoniecznie na samą fabułę. A jeśli spojrzymy na Dragon Balla Daima czy Dragon Balla GT, Daima jest świeższym przykładem. Tam przecież były odcinki, które nic nie wkładały. One niby budowały świat, jak chociażby 13 odcinek z Megasami. To był odcinek, który absolutnie nic istotnego nie wrzucił do fabuły. Poznaliśmy po prostu jakąś rasę, która istnieje w świecie demonów. I cały odcinek został skwitowany żartem, że ci Megasi zrobili wam problem? Zobaczycie dopiero, co zrobią z wami Gigasi. To chyba Neva powiedział coś w tym stylu. I to był jakby cały clue odcinka. I teraz warto na przykład wrócić do, nie wiem, na przykład do mojego filmu, do naszych wspólnych live'ów, kiedy dyskutowaliśmy na temat odcinka. Dużo osób tam mówiło, że to był odcinek stracony. Mimo tego, że wiedzieliśmy, że będzie 20 odcinków, że ta historia się zaraz skończy, że zaraz będziemy mieli mięso, to odczucia były dość negatywne. Oczywiście, znowu jest to kwestia wykonania. To nie było tak, że to był odcinek wybitny. Gdyby to był odcinek poświęcony budowaniu świata, ale nie oglądania go zza szyby autobusu, tylko faktycznie wejścia do tego miasta, zobaczenia jak to wygląda, jak na przykład mieliśmy w pierwszych sagach Dragon Balla, w pierwszej sadze Dragon Balla GT, to na pewno odbiór byłby trochę inny, ale problem jest na tyle złożony, bo to jest kwestia, powiedzmy, osoby, czasów, w których żyjemy, standardów, w jakich wtedy się tworzyło anime, w jakich teraz się tworzy anime, tego, że oglądasz coś znając fabułę i tak dalej, a wtedy nie wiedziałeś, co będzie dalej, więc nie wiedziałeś, czy każdy kolejny odcinek, który jest zmarnowany, jest tym ostatnim zmarnowanym odcinkiem, a za tydzień już będzie, albo jutro już będzie dalsza część fabuły, czy może będzie tak, że jutro też będzie zmarnowany odcinek. Ta niewiedza na pewno tutaj dużo zmieniała, więc podejrzewam, że są osoby, które jak obejrzą Dragon Ball Daima od deski do deski, na przykład jednego albo przez 2 wieczory, nie będą musiały czekać na kolejny odcinek, to taki odcinek z Megasami nie zrobi im różnicy, bo to będzie jeden po prostu z takich odcinków, o których zapomną dosłownie za godzinę, ale z naszej perspektywy czekania na kolejny odcinek tydzień, to było bardziej irytujące, więc myślę, że lepiej ocenić twór jako całość, a nie jako coś, co się ogląda z tygodnia na tydzień, bo z tego co słyszałem, nawet najlepsze tytuły anime są często hejtowane albo są gorzej odbierane, jak są jakieś filery, przez to, że właśnie trzeba czekać znowu na coś dalej. Sebastian Siuda. Drogi Adacho, proszę o odniesienie się w następnym koklem. Nie wiem jak tam dalej z przeciekami odnośnie 25 stycznia, ale w mojej głowie zrobiła się chora myśl. Co jeśli ten jeden z 2 projektów to live action? Zobaczmy. One Piece dostał swój serial, poradził sobie w miarę. Może to otworzyło szerzej furtki. Nie chciałbym. Nie chciałbym, bo jest to za duże ryzyko, że to będzie wyglądać źle. W przypadku One Piece to wygląda dobrze i jestem pod wrażeniem tego, jak niektóre elementy świata One Piece, które trudno byłoby zaaplikować do, powiedzmy, serialu aktorskiego, zostały dobrze wykonane. Teraz niedawno widziałem zapowiedź 2. sezonu, więc na pewno sobie obejrzę, ale
nie chciałbym tego ze względu na to, że ten temat w ogóle mnie nie interesuje. Nie jestem wielkim zwolennikiem live action. One Piece jest trochę wyjątkiem, też byłem do tego sceptycznie nastawiony, ale zobaczyłem pierwsze odcinki i mi się spodobało. Może z Dragon Ballem byłoby tak samo. Uważam, że jest za duże ryzyko, że byłoby to zrobione źle. Pewnie nie byłoby to zrobione aż tak źle jak Dragon Ball Evolution, no bo pewnie nie powtórzyliby tego błędu drugi raz, że nie bazują na materiale źródłowym, ale to mielibyśmy znowu praktycznie tę samą historię powtarzaną. Prawdopodobnie tyczyłoby się to początków Dragon Balla. Więc sądzę, że nie byłoby tak, że mamy Dragon Balla Z live action i zaczynamy od sagi Raditza. Stawiam, że to byłoby od samego początku pokazywane, od pierwszych odcinków i może jest w tym jakiś sens, żeby zaangażować nową widownię z biznesowego punktu widzenia. Może to byłby dla nich strzał w dziesiątkę, ale dla mnie, jako dla szarego widza, to nie byłoby interesujące. Oczywiście bym to obejrzał, ale ja na Dragon Balla czekam jako na anime. Na anime. Nie na serial z aktorami. Ale jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Dajcie znać w komentarzu, czekam na wasze kolejne przemyślenia, pytania i inne. I inne. Więc jeśli wam się podobało, możecie zostawić lajka, suba, żeby niczego nie przegapić. I życzę wam miłego, spokojnego dnia. Dzięki za oglądanie, dzięki za dotrwanie do tego momentu. Jeśli chcecie zadawać pytania dotyczące się Dragon Balla, czy One Piece, czy Bleacha, czy czegokolwiek innego, macie zielone światło. Nie chcę póki co robić żadnego dedykowanego odcinka, chyba że na przykład najdzie mnie ochota i stwierdzę, że na karcie posty dam wam na przykład informacje. Tutaj piszcie pytania dotyczące się... bo chciałem powiedzieć Jujutsu Kaisen. Okej, nie piszcie pytań o Jujutsu Kaisen, na pewno nie będą one w odcinku, bo ja tego uniwersum praktycznie w ogóle nie znam. Oprócz tego, że widziałem jeden sezon, nagrałem recenzję i to tyle. Także wycofuję się z tej deklaracji. Nie przedłużam. Dziana!